Cześć! Witamy na kanale Gierce Ninja. Ja nazywam się Andrzej, a to jest mój kolega Filip. Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat rozwiązań klasy Gierce dla obszaru związanego z dostępem uprzywilejowanym. A konkretniej będziemy chcieli zaprezentować kolejne narzędzie, które ułatwia pracę w tym obszarze. Na warsztat bierzemy rozwiązanie firmy Gierce Solutions z pakietu Smart Gierce, a konkretnie moduł Smart Access. Tak, jest to rozwiązanie, które jest obecne na rynku już od kilkunastu lat. I dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze o tym produkcie, jeśli tacy jeszcze są, to parę słów o tym narzędziu. Czyli tak, przede wszystkim to rozwiązanie dostępne jest zarówno on-premise, jak i jako rozwiązanie cloudowe. Wymaga osobnego serwera, aplikacyjnego, bazodanowego i też webowego. I może być zainstalowane w heterogenicznym środowisku, jakkolwiek to brzmi, czyli w środowisku, gdzie jest nie tylko system SAP, do którego ma dedykowane konektory, ale też dowolny inny system, z którymi jest w stanie się zintegrować. Mamy przykłady wdrożeń, czy śledzimy przykłady wdrożeń tego rozwiązania, również dla klientów, gdzie dominującym systemem w środowisku nie jest to system SAP. To rozwiązanie również wspiera kilka procesów. Myślę, że pierwszym takim podstawowym, który będziemy chcieli dzisiaj pokazać, jest proces wnioskowania i zatwierdzania takiego dostępu. Przygotowaliśmy dla Was demo w systemie i może Filip w kilku słowach, jaki scenariusz mamy, jakie funkcjonalności pokażemy w ramach tego pierwszego procesu. Tak, w pierwszym procesie pokażemy również interfejs tego narzędzia, jak ono wygląda. Zobaczycie, jak wygląda proces wnioskowania, jakie informacje wprowadzamy na ekranie, gdzie wnioskujemy o taki dostęp. Podajemy system, podajemy ważność takiego dostępu, w którym systemie będziemy realizować te działania, a następnie taki wniosek jest zatwierdzany przez kontrolera przypisanego do danego konta, no i po jego zatwierdzeniu możemy rozpocząć pracę na takim koncie. Okej, to w takim wypadku przejdźmy do systemu. Dobrze, zobaczmy zatem, jak wygląda ten proces w aplikacji Smart Gierce. Pierwszym etapem oczywiście jest zalogowanie się do tej aplikacji. Jest to środowisko labowe, dlatego tutaj podajemy użytkownika i hasło. W normalnej, produkcyjnej aplikacji logowanie odbywa się za pomocą mechanizmów SSO. Po zalogowaniu się do aplikacji mamy jakby taki główny pulpit, gdzie mamy te główne kafelki z skrótami różnych akcji czy wejścia do menu. Aplikacja jest dostępna w kilku interfejsach, polskim, angielskim między innymi. Można również personalizować sobie układ tych kafli. W pierwszej kolejności chcielibyśmy złożyć wniosek o dostęp o konto Smart Access. Taki wniosek możemy złożyć z poziomu tego menu, bądź też z poziomu menu tutaj po lewej stronie, gdzie wybieramy konkretną akcję do wykonania. Po kliknięciu guzika OK możemy przejść do składania wniosku. W pierwszej kolejności podajemy numer zgłoszenia. W sytuacji, kiedy mamy jakiś główny system ticketowy i chcielibyśmy powiązać to zgłoszenie z jakąś wcześniej zgłoszoną potrzebą, określić, kto zlecał wykonanie takich prac, jeśli chcemy, no oraz wybrać konto, do którego chcielibyśmy uzyskać dostęp w trybie awaryjnym. W tym przypadku jest to konto X Smart Gierce w środowisku labowym. Następnie określamy, od kiedy byśmy chcieli skorzystać z tego konta. Taką dosyć ciekawą funkcją jest ten harmonogram. W sytuacji, kiedy konto jest współdzielone pomiędzy kilku konsultantów, widać, że tutaj mamy możliwość zobaczenia, że od godziny 18 to konto jest używane, dlatego system nie pozwoli nam zawnioskować o dostęp w tym samym czasie, no ale możemy na przykład zrobić to od godziny na przykład 20. Domyślnie jest to pół godziny, oczywiście możemy ten czas zmienić, wybieramy określoną grupę kontrolną. Jeżeli jest to dostęp dla użytkownika, który nie ma konta w aplikacji, czyli nie dla osoby wnioskującej, to możemy również zaznaczyć, dla jakiego użytkownika, podając jego imię i nazwisko jako tekst, będzie ten dostęp przydzielony. Wszystko po to, aby osoba, która zatwierdza taki wniosek o dostęp,
mogła szybciej podjąć decyzję. Dobrą praktyką jest też wskazanie wyczerpującego powodu złożenia takiego wniosku, czyli dlaczego chcemy taki dostęp uzyskać, co będziemy w ramach tych działań wykonywać. I po uzupełnieniu tych kilku dosłownie informacji naciskamy guzik złóż wniosek, aby taki wniosek wysłać. Bardzo ciekawą i fajną funkcją tej aplikacji jest grupa kontrolna. Tutaj wybiera się jakby grupę osób, z której system ma wylosować, tak, losowo, osobę do zatwierdzania konkretnych logów z tej sesji. Oczywiście jest to grupa osób, która wcześniej została skonfigurowana i wskazana jako te właściwe dla tego konta, dla tego systemu. Nie mogą to być, rzecz jasna, zupełnie losowe osoby. Natomiast to, co mi się tu podoba, to, że właśnie nie wskazujemy tej konkretnej osoby. Dlaczego to jest zaletą? Dlatego, że jest to jednak narzędzie, które ma formę kontrolowania tych sesji. Nie chcielibyśmy, żeby było jakieś takie miejsce, gdzie ja wskazuję jakiegoś kontrolera, który wiem, że na przykład chciałbym, żeby to zatwierdził. Tutaj z punktu widzenia audytu transparentność losowania pozwala ograniczyć takie ryzyko, że ktoś z kimś się dogada na zatwierdzanie takich logów. Także bardzo fajna funkcja. Ją oczywiście można wyłączyć i wtedy wybrać również osobę konkretną z tej grupy, jeśli takie są potrzeby biznesowe w danej organizacji. Dobrze, ja składam ten wniosek. Mam tu informację, że ta data jest już zarezerwowana. Dobrze, wybiorę zatem po prostu inny dzień. Czyli to walidacja tutaj została zrealizowana. I tu już system prawidłowo taki wniosek złożył i będę mógł za chwilę przejść do jego zatwierdzania. Dobrze, to obejrzeliśmy, jak wnioskujemy o dostęp do tego konta, w jaki sposób ten wniosek jest zatwierdzany. Czyli teraz nasz konsultant dostał już dostęp do tego konta Firefighter. Teraz czas na kolejny proces, którym będzie realizacja tych działań w systemie SAP. Jest to proces, w którym konsultant, administrator pobiera z rozwiązania Smart GRC odpowiednie dane do logowania w tym systemie końcowym. Następnie po ich pobraniu poprzez dedykowany interfejs, zaraz to pokażemy na filmie, loguje się do końcowego systemu SAP ECC, SAP S4HANA, SAP BW, jakikolwiek chcemy lub inny niesapowy i rozpoczyna pracę w ramach sesji uprzywilejowanej. Tak. To, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, to jest to, że zarówno pierwszy proces, jak i ten drugi proces, one są całkowicie niezależne od środowiska, dla którego wnioskujemy o te konta. Czyli to może być system SAP, to może być serwer Active Directory, serwer domenowy, to może być też dowolny inny system, który jest w naszym środowisku. Te pierwsze dwa procesy będą w stanie to obsłużyć. Tak jest. No dobrze, Filip, to może przejdźmy teraz do demonstracji tego drugiego procesu w systemie. Dobrze. Okej. Przejdźmy zatem do systemu i rozpocznijmy pracę na koncie awaryjnym Smart GRC. Tutaj wniosek, który został zatwierdzony, dał nam możliwość dostępu od do na systemie labowym na koncie X Smart GRC. Tu jest oczywiście ten powód, który podaliśmy i mamy status dostęp przyznany, co znaczy zatwierdzony, no i jakby na razie decyzja kontrola oczekuje, bo ta sesja jest jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pierwszą rzeczą, którą należy robić, to klikamy rozpocznij pracę w koncie. Co się w tej chwili w tle dzieje? Nasz system Smart GRC idzie do systemu SAP, dokonuje zmiany hasła na koncie X Smart GRC, odblokowuje to konto do użycia i w tym momencie możemy zobaczyć, jakie są dane autoryzacyjne, które pozwalają zalogować nam się do systemu SAP. W tym przypadku ja wnioskowałem, ja mogę się zalogować do tego systemu, ja również mogę zawnioskować dla konsultanta, w tym przypadku ja wnioskowałem do Jana w potrzebie, więc de facto ja mu te dane do logowania przekazuję i mówię mu zgodnie ze zgłoszeniem, które zostało wgrane do systemu, tu masz dostęp, proszę zrealizuj pracę, na które się umówiliśmy. Dajemy mu dostęp do systemu. Dla niego to jest jakby zupełnie transparentne. On nawet nie wie, że ta jego sesja będzie podlegała tym wszystkim mechanizmom kontrolnym. Także możemy, to również jest o tyle elastyczne, że wtedy ten konsultant nie musi mieć konta w tym systemie Smart GRC, co jest zaletą, bo na przykład w innych systemach jest to taki wymóg, że ja muszę mieć to konto, żeby móc zawnioskować, żeby móc używać. Tutaj jest to prostsze. Będziemy pracować na koncie X Smart GRC, a konsultant to Jan w potrzebie.
Co teraz zrobię? Teraz otworzę SAP Logon i przekażę te dane do konsultanta, który właśnie się zaloguje. Ok, SAP Logon jest już przygotowany. Bierzemy sobie te dane do logowania, znaczy samo konto oczywiście znamy, natomiast istotne jest to konto XSmartGRC, natomiast istotne jest hasło. I co tu się stanie? W momencie, kiedy ja wprowadzę to hasło, jest poprawne, jak widzicie, i teraz będę musiał wprowadzić nowe hasło. Po co jest takie zabezpieczenie? To zabezpieczenie w zasadzie jest po to, żeby złapać ten moment, w którym konsultant loguje się do systemu SAP i on loguje się na to konto po raz pierwszy, je zmienia przy pierwszym logowaniu. Czyli ta osoba, która używa tego konta faktycznie, ona jakby ma, tylko ona ma wiedzę o tym haśle. My oczywiście to hasło po tej sesji zmienimy i konto zablokujemy. Zobaczmy, jak mogłaby taka sesja wyglądać. Ja w tej chwili wejdę do systemu SAP i wykonam kilka operacji. Ok, jestem już w systemie SAP. Miałem naprawić program do płatności, ale powiedzmy, że troszkę inne rzeczy mnie interesują. Co by mnie tu interesowało? Być może jakiś lista userów w tym systemie, tak? Może bym ją wyświetlił, żeby zobaczyć, kto tam ostatnio zmieniał konto. Interesuje mnie oczywiście dostęp do profilu SAP All na jakimś innym koncie. Mogę taki profil temu kontu przypisać. Widać, że to konto już akurat taki profil ma. Drugi raz nie przypiszemy, ale możemy to konto tutaj jakby przygotować do takiej operacji, czyli de facto jakby te uprawnienia tutaj zostawimy tak, jak one są, ale na przykład dodamy sobie jakąś dodatkową rolę na tym koncie. Tak? Rolę, którą później jakby wykorzystamy, tak? Do jakichś takich celów, no nie koniecznie zgodnych jakby z zakresem etykietu, tak? Żeby pokazać, że takie konto zostało zmienione. Oczywiście moglibyśmy sobie jeszcze popatrzeć do tabelki odpowiedzialnej za jakieś księgowania. Moglibyśmy również próbować jakiś dokument zaksięgować. Czyli robić dokładnie wszystko to, czego robić nie mieliśmy, nie? Mieliśmy naprawiać program do płatności, a my tutaj sobie po tym systemie hulamy z tymi szerokimi uprawnieniami i jakieś takie różne cuda, które tu są, wykonujemy i sobie korzystamy z tego, że mamy takie uprawnienia, nie wiem, przygotowujemy sobie, ściągamy sobie dane, które być może dla organizacji są wrażliwe, być może wykonujemy jakieś wrażliwe operacje, być może napisaliśmy program, który kasuje jakieś rzeczy i teraz z niego korzystamy. Tutaj widzicie, można dużo rzeczy na tych uprawnieniach szerokich zrobić. No na pewno na to się nie umawialiśmy tutaj z osobą, która nam ten dostęp udzieliła, nie? I to jest właśnie taka sytuacja, w której ktoś tak, no powiedzmy sobie, z ciekawości sobie po tym systemie wchodzi i różne rzeczy HR-owe, nie HR-owe ogląda i wykonuje te działania. No i powiedzmy, że konsultant zgłosił nam już, że to konto, praca na nim została jakby zakończona. My jakby mamy taką informację, próbujemy zamknąć taką sesję i tu jest pierwsza fajna kontrola, bo system sprawdza, czy ja jestem wylogowany, prawda? Takie zamknięcie sesji jest niemożliwe, dopóki ja się całkowicie z tego systemu nie wyloguję. Ja to oczywiście teraz zrobię, żeby pokazać, że po wylogowaniu tego problemu już nie będzie. No i w tym momencie co się działo? Zostały pobrane wszystkie logi, znaczy w tej chwili ta operacja pobierania logów jest realizowana. Dodatkowo konto oczywiście ma już zmienione hasło i jest zablokowane. Na to hasło, które wprowadziłem, już do systemu się nie zaloguje, ponieważ nasz system zarządza tym kontem i to konto w tej chwili zabezpieczył, zmienił mu hasło i nie ma takiej możliwości. Także to tyle w tym filmie. W kolejnym filmie będziemy
analizować logi. Jak tylko się pobiorą, poczekamy sekundkę, jak tylko się pobiorą, to będziemy również Wam pokazywać to, jak wygląda praca kontrolera w tym systemie. Czyli wiemy już, jak wygląda realizacja takiej sesji w systemie Smart GRC. Zobaczmy teraz, przejdźmy do kolejnego procesu, jakim jest proces weryfikacji logów. Tak, i tutaj ten element już jest specyficzny dla systemu. To znaczy musimy pobrać te logi z systemu końcowego oraz wystawić je, nazwijmy to, w zunifikowanej formie do kontrolera. Tak. I w tym krótkim, następnym filmie pokażemy właśnie ten proces pobierania tych logów, następnie przeglądu tych logów przez kontrolera. Pokażemy, jakiego rodzaju informacje są dostępne. Mówimy tutaj o uruchomionych transakcjach, programach, dokumenty zmian, czy też bezpośrednie wpisy w tabelach, które taki użytkownik podczas takiej sesji zrobił. Zobaczcie, jak to wygląda w systemie. No dobrze, to zobaczmy teraz, jak wygląda praca kontrolera w tej aplikacji. Po zakończonej sesji, tutaj specjalnie przygotowałem dwie takie sesje do weryfikacji. Jedną z mniejszym zakresem logów, drugą, żeby pokazać troszkę szersze to spektrum tych logów. W pierwszej sesji użytkownik wylogował się z aplikacji, logi zostały już w statusie zaimportowane w całości. Co to oznacza, że one są zaimportowane w całości? To znaczy się, że logi są pobierane cząstkowo. To ma jakby zapobiegać, to też jest fajna cecha tej aplikacji, takiej sytuacji, w której ta sesja trwa na przykład 2 tygodnie albo 2 miesiące nawet, tak? Użytkownik nie kończy takiej sesji i ona jakby wisi w tej aplikacji. To jest takie trochę obejście tej kontroli, że on cały czas jakby pracuje, de facto już nie pracuje, no ale ma to konto zarezerwowane, trzyma je i nie kończy tej sesji. My tutaj mamy w tej aplikacji takie rozwiązanie, które mi się bardzo spodobało, bo nie widziałem tego w innych produktach klasy PAM. Właśnie, że te logi są doczytywane co godzinę. I teraz jakby w momencie, kiedy one są częściowo zaczytane, to jest informacja, że on jeszcze używa, ale już w aplikacji Smart GRC te logi można częściowo pobrać, znaczy zobaczyć, prawda? To jest z częstotliwością co godzinę, co raz dziennie, to tam można ustawić. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, w momencie, kiedy skończył się harmonogram, czyli zarezerwowałem sobie to na jeden dzień i wylogowałem się z SAP-a, to jest bardzo ważne, to również jest takie zadanie, które działa w tle i ono powoduje, że taka sesja jest automatycznie kończona przez aplikację. Tak? Czyli w momencie, kiedy ktoś celowo się nie wylogowuje przez 2 tygodnie, nie kończy tej sesji, to system sam ją zamknie, jeśli zobaczy, że termin rezerwacji o dostęp już minął, a jednocześnie użytkownik się wylogował. No dobrze, no to w tym pierwszym przypadku, tutaj na tym głównym ekranie po zalogowaniu się mamy kilka podstawowych informacji. Widzimy, że w trakcie sesji Firefighter nie zmienił dokumentów księgowych ani dokumentów materiałowych, bo to jest na szaro. Mamy natomiast audyt logów i jakieś dokumenty zmian. Czyli mamy jakby te 4 grupy informacji, co też jest pewną zaletą, bo w typowym narzędziach mamy tylko logi i dokumenty zmian, natomiast tu jeszcze oczywiście mamy dokumenty księgowe, jeśli takie były utworzone. No i co ta aplikacja tu pokazuje? Ona tutaj jakby highlightuje na czerwono te sytuacje, które wymagają naszej takiej dodatkowej atencji, czy na przykład SE16, SU01, czy też jakieś inne podstawowe. I tutaj tych transakcji nie było dużo uruchomionych, jednak trochę ich było. W dokumentach zmian widzimy, że była uruchomiona transakcja PFCG. Mamy tutaj jakąś informację dodatkową. Akurat tutaj ona nie została jakby pobrana z SAP-a, dlatego ten status jest nieznany. Natomiast można tutaj również taką informację wyświetlić. Zaraz spróbujemy to zrobić dla drugiej sesji. No i na tej podstawie możemy oczywiście sesję odczytać, jakie to było konto, od kiedy było faktycznie, kto używał, jaki był powód. Możemy sobie te wszystkie rzeczy tutaj przeanalizować. No i na końcu podejmujemy decyzję, czy akceptujemy tą sesję, czy też nie. Po jej akceptacji taka sesja będzie zamknięta. Dokumenty, oczywiście logi będą przechowywane zgodnie z procedurami archiwizacyjnymi, nawet kilka lat. Natomiast jest informacja, że kontroler taką sesję zaakceptował. To powoduje, że nie mam uwag, mimo że tu powinienem mieć uwagi do tej sesji, ale nie mam uwag, one zostały zalogowane i de facto oznacza to, że mogę takie działanie jakby zatwierdzić. Co też zrobię, bo czemu miałbym tego nie zatwierdzać? I taka sesja została
została już zamknięta. No dobrze, czyli tą sesję zakończyliśmy, jej status został zmieniony na zaakceptowany. Zobaczmy teraz na inną sesję, którą również realizowałem w niedawnym czasie. Tutaj również mamy dosyć sporo działań, tylko tym razem mamy tutaj transakcje również biznesowe. Czyli jakby mieliśmy za zadanie poprawić program do płatności, a widzę, że tutaj jakieś transakcje do księgowań, do dostaw, storno dostaw wychodzących również są realizowane. Dodatkowo mamy informacje właśnie o tym, że były to jakieś HR-owe działania wykonywane na tej sesji, no i ta sesja już nam się mniej podoba niż ta poprzednia. Mamy tu dokumenty zmian, czyli w trakcie sesji widać, że na obiekcie transakcji SU01 były robione jakieś zmiany. Możemy sobie z aplikacji odczytać tą wartość tego rekordu, została zmieniona z 4 na 2 tytułu, czyli tam jakiś wpis. Tak jak SAP to rejestruje, tak zamiast tam pan chyba na 4 to jest chyba doktor. Taki wpis został zrobiony, czyli pytanie, po co to było zmieniane. No i co bardziej niepokojącego, w trakcie tej sesji były dokumenty księgowe jakieś realizowane z datą w ogóle jakąś w przyszłości, ale powstały dokumenty właśnie dzisiaj, tak? No powstał jeden dokument, tu widzę kolejny, w transakcji jeden w FB50, drugi w VL09, tak? Czyli mamy tu bardzo jakby rozległe działanie, nie tylko w zakresie audytu, dokumentów, jak i nagłówki tychże dokumentów. No więc ja jakby tutaj z tą sesją się nie zgadzam i tutaj taką sesję odrzucam. To spowoduje eskalację, czyli działania wykonane w trakcie sesji są zbyt szerokie, nieautoryzowane obiekty tworzone i transakcje. To spowoduje oczywiście eskalację, czyli powiadomienie z taką sesją i szczegółami zostanie wysłane do grupy eskalacyjnej, być może do oficera bezpieczeństwa, jeżeli w organizacji tak on został zdefiniowany, być może do jakiejś osoby, która za to odpowiada. No i tutaj jakby rozpocznie się proces eskalacji takiej sesji po to, aby wyjaśnić, dlaczego takie działania były prowadzone i tutaj nie ma zgody kontrolera na zakres działań wykonywanych w tym systemie. Także tak to można tutaj spuentować. No i dobrze, i tutaj po skontrolowaniu takich sesji na początku jeszcze też wyświetliłem taki widok tak zwanych działań pozasesyjnych, tak? Czyli jeżeli w ciągu dnia mamy, nie wiem, 3-4 sesje Firefighter i oczywiście konto jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym logowaniem, zmieniane jest hasło przed każdym użyciem i hasło jest resetowane, no ale może się okazać, że administrator z szerokimi uprawnieniami wszedł na takie konto albo w trakcie sesji Firefighter, zmienił mu hasło i się na nie bezpośrednio zalogował. I w tym celu została stworzona taka dodatkowa walidacja, co też jest zaletą tego produktu, bo nie widziałem takiej w innych obszarach, w innych rozwiązaniach, że system sprawdza, czy każda sesja, którą mamy w ewidencji wejścia na takie konto, czy ona była elementem sesji awaryjnej i podlegała naszemu procesowi. Mówiąc krótko, tutaj mamy w przykładzie 2 kont awaryjnych. W pierwszym przykładzie mamy 8 zdarzeń, które były wykonywane na tym koncie, na tym środowisku. Niemniej jednak nie były one realizowane w trakcie sesji awaryjnej, czyli ktoś wykonał działanie w taki sposób, że zmienił hasło i zrobił na tym koncie bezpośrednio, bez rejestracji faktu takiej sesji w SmartGRC, czyli obszedł jakby nasz proces. I takie rzeczy wymagają skontrolowania, można je zaakceptować bądź odrzucić, w zależności od sytuacji, co to jest, ale przede wszystkim możemy takie zdarzenia zobaczyć. Tutaj każde zdarzenie już jest potencjalnie ryzykowne, bo pytanie, dlaczego ktoś to uruchamiał. Ja oczywiście mogę podjąć decyzję, że akceptuję takie zdarzenie albo je odrzucam. Te odrzucone zdarzenia zaświecą się na czerwono w statusie, no i będą też przedmiotem eskalacji do
do kontrolera, tak, który będzie mógł takie działanie tutaj podjąć celem wyjaśnienia tej sytuacji. Także też bardzo fajna funkcjonalność właśnie w tym obszarze Smart Access. No dobrze, to tyle. Myślę, że możemy podsumowywać to, co zobaczyliśmy w tej aplikacji. Okej, czyli wiemy już, jak wygląda proces przeglądu logów w Smart Gierce. Widzieliśmy ten proces bezpośrednio w systemie. Co możemy więcej o tym powiedzieć? Znaczy Filip, to skoro już wiemy, jak wygląda samo narzędzie, to może parę słów dla naszych widzów o tym, w jaki sposób to narzędzie się wdraża. Czyli jak mógłbyś tak z Twojego doświadczenia powiedzieć, jaki mniej więcej jest czas wdrożenia takiego narzędzia w organizacji? No wiesz, trochę tak Ci odpowiem jak Ty mi ostatnio, że to zależy. Oczywiście jest to uzależnione od kilku czynników, od ilości systemów, które będziemy obejmować takim monitoringiem, czy to są systemy SAP-owe, czy systemy nie-SAP-owe, czy mamy do nich wbudowany konektor, czy musimy go dopiero przygotować. No ale powiedzmy, że uśredniając, żeby jednak mimo wszystko dać jakiś konkret, myślę, że takie wdrożenie trwa instalacja około 1 miesiąca, konfiguracja to jest kolejne 3-4 tygodnie i szkolenie, oddanie systemu do użytkowania to jest jakby okres do 3 miesięcy właśnie w tym podstawowym zakresie. Czyli w 3 miesiące dostajemy pełne, skonfigurowane rozwiązanie, które już działa w naszym środowisku. Gotowe do użycia. Super, super. A powiedz mi jeszcze, kogo potrzebowalibyśmy zaangażować w takie wdrożenie? To znaczy, kto po stronie tej firmy powinien się zaangażować, żeby to wdrożenie było skuteczne? No wiesz co, przede wszystkim tutaj zaczynamy od instalacji, która wiąże się z zaangażowaniem jakby tutaj zespołu z infrastruktury, który przygotuje odpowiednie serwery aplikacyjne, najczęściej oparte o Windows Server, na których my instalujemy serwer webowy Tomcat, który łączy się też z dedykowaną bazą, oczywiście SQL, więc przede wszystkim służby IT, które pomogą przygotować tą infrastrukturę. Tak? My przed takim wdrożeniem wysyłamy te wymagania, co jest potrzebne, jakie tam elementy są istotne w zakresie bazy danych, w zakresie serwera aplikacyjnego. Od razu powiem, że to nie są jakby bardzo wyśrubowane wymagania. Większość organizacji jest w stanie spełnić bez dodatkowych jakichś zakupów. Więc to jest przede wszystkim służby IT. Jeżeli chodzi o proces Emergency Access, no to tutaj musimy zobaczyć, czy organizacja jest na etapie, kiedy te procesy ma już ustalone. No dobrze, ale zanim przejdziemy jeszcze, Filip, do procesu, no to mówisz o wersji on-prem. Tak. A teraz powiedz mi, jak to wygląda w cloudzie, bo to tak. Część organizacji decyduje się teraz na przenoszenie takich rozwiązań do chmury. Masz rację i dzięki, że o tym wspominasz, również można to mieć dostępne z cloud. Tutaj mamy w zależności kto jest tym, jak to się określa, hyperscalerem, czyli to jest AWS, czyli Amazon, który dostarcza takie środowisko, czy to jest rozwiązanie Azure oparte o Microsoft. Więc mamy takiego hyperscalera, który dostarcza takie środowisko klientowi i my mamy de facto jakby gotowy obraz, który wgrywamy na taką infrastrukturę i tam wtedy już nie stawia się jakby tego SQL-a, nie stawia się tego serwera webowego, tylko korzystając z takiego obrazu, odpowiednio to jest tam konfigurowane, no i wtedy to Czyli jest mamy swoją prywatną chmurę tak. i tam sięgamy. Super. I to jest zdecydowanie szybsze. No to taka instalacja to jest kwestia już nie jakby miesiąca, a bardziej jakby tygodnia. To się znacznie skraca się ten czas. Dobra, a jeszcze Filip, jakbyś mógł powiedzieć naszym widzom, jakie systemy możemy zintegrować, bo powiedzieliśmy, że nie tylko SAP, ale też inne systemy, więc jakie moglibyśmy zintegrować, jakie są te główne technologie, które są wykorzystywane do tej integracji? Jasne, no takim top tymi wdrożeniami, które my realizujemy, takim top system oczywiście jest jednak wszystko dalej SAP. Do niego mamy gotową bibliotekę, gotową bazę reguł, ryzyk, mamy te procesy przygotowane i to jest jakby taki nasz największa ilość wdrożeń, to są właśnie te oparte o SAP-a, czy to S4, czy to ECC starszy, to oczywiście może być też inny system SAP, jak BW, CRM, tutaj wszystkie te różne dziedzinowe HR, jak najbardziej mamy dla niego rulebook też, który można jakby standardowo wykorzystać, także zdecydowanie SAP-owe. No ale też jakby nasi klienci bardzo często pytają o to, czy te klienci, gdzie my realizujemy usługę wdrożeniową tego rozwiązania firmy Gierco Solutions, pytają o to, jakie jeszcze systemy, tak? No i tutaj zdecydowanie najpopularniejszy jest LDAP, czyli mamy konektor do LDAP-a, pobieramy grupy uprawnień z LDAP-a, pracowników, czyli jakby mamy ten element integracji z samym LDAP-em Active Directory Microsoftu. Mamy integrację otwartą z systemami ticketowymi, możemy to rozwiązanie zintegrować z Jirą, możemy je zintegrować z ServiceNow,
sygnał z atmosferą poprzez otwartą technologię wymiany plików czy usług webowych bardziej, takich API, które ze sobą poprzez usługi webowe wymieniają dane. Także to są te grupy systemów. Okej, Filip, czyli tych integracji jest wiele, technologii już Jeszcze rozumiem. tylko chciałem o tym XML-u wspomnieć. To zapraszam. Króciutko dosłownie, że jeszcze możemy też te systemy inne, nie webowe, poprzez usługi webowe zintegrować przez tak zwany format XML, gdzie my wypływamy te dane z tego systemu, z bazy danych i na przykład zaciągamy do naszego smarta. Okej, czyli to mam nadzieję, że to dostarcza naszym widzom tych podstawowych informacji o samym rozwiązaniu, o tym, jak może się znaleźć w środowisku. I cóż, dziękujemy wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy też do śledzenia naszego kanału, gdzie mamy odcinki poświęcone innym rozwiązaniom, nie tylko omawianemu dzisiaj Smart GRC. No, zapraszamy do subskrypcji, dodawania pytań, do tego też naszego kolejnego, czyli innego odcinka na poziomie ekspert, o którym omawiamy 5 typowych, najczęstszych błędów w tym obszarze. Także do tego też zapraszamy. No i zadawajcie komentarze, bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia. Dziękujemy, cześć.